Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z tak zwanego archiwum. Znowu czwartek zamienił się z piątkiem. Z reguły te filmy archiwalne puszczam w piątki, ale szykuję fajny montaż, fajne rzeczy. No i zajęło mi to trochę czasu, więc potrzebowałem chwilkę, ażeby tutaj mieć pewnego rodzaju bufor. Więc słuchajcie, bardzo dziękuję wszystkim patronom kanału, którzy wspierają, którzy umożliwili rozwój tego kanału i którzy pozwalają wszystkim, którzy nie wspierają, oglądać bardzo dużo gitarowych treści, bo gitara jest najważniejszą ze sztuk. W dzisiejszym odcinku zakończymy sobie tak jakby serię na temat Explorerów. Na jakiś czas przynajmniej. Nie spodziewam się na razie żadnego Explorera więcej, natomiast jest to Explorer, który jest podobny do tej podróby Explorera, która była gdzieś tam ostatnio. Tym razem nie jest to podróba, tylko jest to oficjalna podróba. Oficjalna gitara zrobiona przez koncern Gibson w Azji z logiem Epiphone. Czyli po prostu ta troszeczkę tańsza, chociaż ta wcale aż taka tania nie była. Bardzo rzadka, bardzo krótka seria instrumentów produkowanych tak jak te gitary z 1984 roku. Właśnie taka nawiązująca bardzo do Hetfieldowskiego instrumentu, rozeszła się jak te buty w piosence Pogodno w tym sklepie obuwniczym, więc generalnie naprawdę szybko poszła. Ciężko jest ją w tym momencie znaleźć na rynku używanym, a jednocześnie jest to bardzo, bardzo fajna gitarka. Jak powiedziałem, jest to materiał nagrany 3,5 roku temu. W 2019 roku, z tego co tam podczas montażu mi wyszło, więc ja Wam naprawdę za wszystko, co zrobiliście od tamtego czasu, a w szczególności od mojego powrotu do Polski dla kanału dziękuję i propsiory. Film ten dedykuję wszystkim patronom, ale również chciałem pozdrowić Marcina, który jest właścicielem tej podróby tego Gibsona, bo jest dobrym ziomeczkiem, więc go bardzo serdecznie pozdrawiam, a wiem, że ogląda, bo wszystkie filmy o różnych Explorerach na tym kanale obejrzał. Więc jeszcze tylko jedna sprawa. Tam rzeczywiście mlaszczę. I rzeczywiście ciamkam, bo jeszcze to było nagrywane krawatem. Krawat był, w ogóle to odkryłem ostatnio, o co chodzi. Odkryłem ostatnio, że chodzi o to, że jak nawet używam tych Rode i one wchodzą sobie w kamerkę, to one są tak czułe, że ten kompresor kamerkowy, jak mam ustawiony na auto, tak jak na przykład teraz i w tym pomieszczeniu jest wszystko git, jeżeli chodzi o dźwięk, a zbieram teraz Rodę pojemnościowym, no to rzeczywiście jest tak, że te Rody wyłapują wszystko tak kompresując, że wszystko idzie do góry, dlatego jest trochę więcej tego hałasu i tak dalej, więc słuchajcie, jeszcze mam kilka nagrań nagranych w taki sposób pewnie, ale zauważyłem, jak zauważyliście chociażby w wywiadzie z Tomasem Blugiem, gdzie większość materiału jest nagrana w te krawaty Rode i tam z tych krawatów biorę dźwięk, że ten dźwięk jest jednak troszeczkę lepszy, więc odkryłem to, jak to się robi, nauczyłem się tego oglądając swoje porażki razem z Wami. O tym jest również ten kanał, bo ostatnio też obejrzałem również jakieś swoje stare filmy, dużo starsze niż ten, takie sprzed 8 lat, bo filmiki o gitarach w tej formule mają 10 lat w tym momencie. No i generalnie się załamałem, jaka to była jakość, jakie to było słabe i jak ja straszliwie grałem. Dziękuję Wam za to, że mogłem iść do szkoły Guitar Harmony. Dziękuję Wam za to, że umożliwiacie mi mój rozwój dla Waszego rozwoju gitarowego i że to wszystko się tak pięknie, zazębia. Za chwileczkę rozwiązania konkursów zarówno dla Bogi, jak i zabawy dla patronów. Oczywiście w tym miesiącu mam obsuwę czasową, przepraszam za to. Natomiast w tym miesiącu oczywiście również jest zabawa dla patronów oraz konkurs związany z tym, żebyście pokazali swój sprzęt, gdzie główną nagrodą jest kamera Zoom Q8N 4K, bardzo fajna, bardzo gruba jest to nagroda i oczywiście różne inne fanty, różne inne rzeczy, które w tym momencie widzicie na ekranie. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko, co dla kanału robicie. Oglądajcie filmiki o gitarach, zobaczcie, jaka była tych filmików historia, a te odcinki archiwalne są pewnego rodzaju właśnie historią tego kanału. Propsy, pozdrawiam, trzymajcie się, miłego oglądania i słuchania mojego ciamkania. Mega wielkie dzięki, jeszcze chciałem tylko powiedzieć. Tak się cieszę, że aż skacze. Kto nie skacze, ten się nie cieszy. 29 000 subów zostało przekroczonych. Więc dziękuję za każdą łapkę w górę, dziękuję za każdego subika, dziękuję za każdy komentarz, dziękuję za to, że jesteście. Pamiętajcie o tym, że to nie jest kanał, który ma chełpić moje ego, to nie jest kanał o mnie,
Jest to kanał, który nazywa się Filmiki o gitarach i gitara jest najważniejszą ze sztuk. Każdy zostawiony sub, każdy zostawiony komentarz, każdy zostawiony like niesie gitarę elektryczną dalej w świat polskiego gitarnictwa, a ostatnio być może nawet nie tylko polskiego, bo YouTube udostępnił napisy w różnych językach i postanowiłem różne te języki włączyć. Zobaczymy, co się wydarzy. Liczę na to, że w pewnym momencie będzie też automatycznie tłumaczył, ale o tym mówiłem już przy Tomasie Blugu. Więc bardzo Wam dziękuję za te 29 000. 10 lat kanału w kwietniu minie przyszłego roku. Być może uda się dojść do 30, a być może więcej, bo jak policzyłem ze statystyk, to jest tak, więcej niż 50% osób, które ogląda kanał, ogląda go bez subskrypcji. Przy 160-180 tysiącach wyświetleń miesięcznie ten kanał mógłby już mieć 100 000 subskrypcji i dalej szerzyć naszą wiedzę gitarową. Dobra, już naprawdę przenosimy się do fogowni. To jest fogownia 2.0. Fogownia 2.0, Bournemouth, Brytania Wielka, Hertfordshire, północny Londyn. 14 lat tam byłem, pięknie było. Yo! Ale teraz jest piękniej. Witajcie w naszej bajce. Słoń zagra na fujarce. Pinokio wam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Słuchajcie, witam bardzo, bardzo serdecznie w 865 odcinku gitarowego wehikułu czasu, zwanego też gitarową mgłą, fogiem lub po prostu filmikami o gitarach. Podobno youtuberzy to nie lubią, jak się w ogóle mówi na ich produkcje wideo, filmiki. A u mnie od początku były jaja i były zawsze to filmiki, słuchajcie, ale ja nie jestem youtuberem, tylko jestem kanalarzem gitarowym. Do czego generalnie zmierzam i dlaczego w ogóle wehikuł czasu? No z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jakby za pomocą gitary samej w sobie przeniesiemy się w rok 1984, no a po drugie filmik jest nagrywany w maju roku 2019 i generalnie no nie wiadomo kiedy pójdzie. Dlaczego w 84? Ano dlatego, że dzisiejsza gitara, którą sobie testujemy, jest to gitara firmy Epiphone. Epiphone by Gibson. Krótkie przypomnienie, krótka historia. Kiedyś Epiphone i Gibson były to firmy ze sobą mega konkurujące i mega walczące o klienta, głównie gitar takich akustycznych, semi-hollow i tak dalej. No i w pewnym momencie, że tak powiem, życia gitarowego Gibson wykupił Epiphona i po prostu przejął tę nazwę. Później zaczął ją wykorzystywać do robienia trochę tańszych instrumentów w Korei, w Japonii, w Indonezji, w Chinach. No i po prostu taką mamy to teraz historię, że jest Epiphone by Gibson i generalnie jak nie stać Was na prawdziwego Gibsona, to możecie sobie kupić prawdziwego Epiphona.
Epiphone, jakim zajmiemy się dzisiaj, jest to Epiphone Explorer, tak jak już powiedziałem wcześniej, z serii 1984, nawiązujący do świetności thrash metalu na całym świecie, czyli do lat 80., kiedy była najgorsza moda, jeśli chodzi o ubiór, a najlepsze zespoły, jeśli chodzi o metal. A może nie, później też się pojawiło różnych parę fajnych zespołów, ale o co chodzi? Chodzi o to, że generalnie Epiphone w pewnym momencie zrobił taką serię na wypasionych przetwornikach, tutaj konkretnie na aktywnych EMG-81. Seria ta obejmowała dwie gitary Explorer, one nazywają się konkretnie Explorer 1984EX i wyróżniają się tym, że jedna jest biała i nawiązuje bardzo do gitary Jamesa Hetfielda, którą on używał. No druga oczywiście z racji na to, że jest przeznaczona dla metalowców, musi być czarna, więc takie są dwie. Ta biała dzisiaj właśnie gości na FOG i generalnie ta biała po prostu jest przepiękna, jest naprawdę przezajebista. Mimo swojej prostoty, bo jest to bardzo prosty instrument, właściwie cały pomalowany na biało z czarną główką, no to generalnie mimo tego, że jest to instrument dosyć tak naprawdę prosty, to jest dosyć konkretnie oczojebny. Oczywiście trzeba tutaj przypomnieć Lice, który wykorzystywał białego Explorera też, ale to już było trochę później. Generalnie taki biały Explorer naprawdę fajnie się wyróżnia, fajnie wygląda, no i jest gitarą taką dobrze się prezentującą na scenie, w wideo i tak dalej. Co do czarnych, akurat bym się już tak bardzo nie podniecał, bo czarnej gitary i tak nie widać, słuchajcie. Sama gitara, typowa konstrukcja Explorera.
czyli mamy tutaj do czynienia oczywiście z wklejanym mahoniowym gryfem, oczywiście z hokejową główką wielką. Fajnym plusem tego jest właśnie w modelu Explorer i w modelu Flying V, jeśli chodzi o Epifona, że ma dokładnie taką samą główkę jak Gibson i można sobie nakleić Gibson zamiast Epifon i się gra od razu lepiej i od razu jest lepsza gitara, nie? W każdym bądź razie no te wymiary się tutaj nie różnią od oryginalnego Gibsona, tak jak jest to chociażby w modelach SG czy Les Paul. Korpus jest również mahoniowy, jak powiedziałem, gryf jest wklejony. Na gryfie jest palisandrowa podstrunnica z progami takimi, ja bym powiedział, że to są takie progi medium jumbo. Tych progów jest 22. Co jest ciekawe, podstrunnica ma czarny binding, taki bardzo mało leciuteńko, bardzo widoczny, aczkolwiek dodający takiego fajnego prestiżu samemu instrumentowi. Biały korpus, czarny osprzęt, klucze Grovera, czarny osprzęt, no i wspomniane już przetworniki IMG 81 i IMG 85. Bardzo dobrze brzmiące, bardzo fajne do metalu, bardzo fajne, tak naprawdę też do czystych barw bezproblemowe, chociaż jak wzmacniacz jest czuły, to mogą tam go napędzić trochę mocniej, może pojawić się ten taki leciutko przesterowujący bzyk. Czarny hardware, jak powiedziałem, czyli czarny mostek Tuneumatic i czarny strunociąg, tak zwany stop bar, czarne gałki, 1 volume, 1 ton i przełączniczek trójpozycyjny. Z tyłu umieszczono takie, poza klapką na elektronikę, jest jeszcze taka dodatkowa, tak zwany compartment, takie małe, jakby plastikowe pudełeczko włożone w korpus, w którym trzymamy sobie baterię. Gitara również wyposażona jest fabrycznie w straploki, więc generalnie no, mamy tutaj dużo różnych fajnych wypasów. Klucze trzymają bardzo dobrze strój i mają fajne małe łebki. Wykonanie gitary, jak wspomniałem, na bardzo fajnym, bardzo wysokim poziomie i bardzo przyjemnie na tym instrumencie się gra. Praktycznie nie zauważyłem to niczego, do czego trzeba byłoby się lub można byłoby się przyczepić. Bierze się i się po prostu łoi. Rzeczywiście jest to gitara z racji na swoje przetworniki, jak powiedziałem wcześniej, też raczej do łojenia i generalnie, no, jeśli znacie przetwornik IMG 81, no to wiecie o co chodzi. Jest to przetwornik o mocnym sygnale, aktywny. Nie gra tak samo we wszystkich gitarach. Zapraszam na całą playlistę, gdzie ten przetwornik się przewija. Miałem go, jest to w wielu instrumentach, jest to jeden z moich ulubionych przetworników w ogóle i generalnie ja nie uważam, żeby on grał zawsze tak samo i żeby zawsze to było to samo brzmienie, aczkolwiek no rzeczywiście jest to brzmienie metalowe, jest to brzmienie mocne, nasycone, napędzające wzmacniacz. Da się na nim ukręcić również barwy czyste, ale nie na wszystkich wzmacniaczach. Sam test nagrałem dzisiaj jak zwykle praktycznie, na różnych piecach. Mamy małego Mad Doga w formie kostkowej, mamy większego Mad Doga na barwie czystej w formie normalnego lampowego wzmacniacza. Mamy wzmacniacz Joyo Meteor z efektem od Davisa. Mamy dwa wzmacniacze Joyo Atomic i Blue Jay w panoramie.
I mamy, słuchajcie, również Messe Boogie Mark IV. Piękna rzecz. I mamy też, szanowni państwo, Marshalla Valve State 100. Mesa i Marshall nagrane są na tej samej parce dla Randalla, tym samym mikrofonem Audio-Technica. No, Mad Dog oczywiście też na tej samej parce, ale innym mikrofonem. Meteor na parce od Davida Labogi, a Bantampy te w stereo, tam nie pamiętam w tym momencie na jakich tam kolumnach są nagrywane. No i generalnie po prostu zajebisty instrument, który można polecić, chociaż jest drogi, jeśli chodzi o... Jest to instrument dosyć drogi, jeśli chodzi o Epifona, z racji na ten osprzęt. Można go wyrwać trochę taniej na rynku używanym, ale też wcale jego ceny nie spadają jakoś specjalnie. No i generalnie jeśli ktoś nie musi mieć takiego białego instrumentu i nie musi udawać Hetfielda w ten sposób, no to można sobie kupić na przykład trochę tańszą wersję Corina i ją na przykład dorasować IMG 81, 85, 80, czy tam 60, czy tam cokolwiek jest nawet setem Hetfielda. W każdym razie, no mówię, jedyną jego wadą jest to, że rzeczywiście jest troszeczkę taki drogawy, ale z drugiej strony jest tak naprawdę zajebisty i bardzo mi się podobał. Polecam. Oglądajcie filmik o gitarach. Pa!
No i jak to bywa na samym końcu, możecie napisać czarny dekielek, żeby udowodnić, że dotarliście tutaj. Słuchajcie, tych dekielków sobie zakupiłem chyba 10 na AliExpressie. Ostatnio jestem w ogóle fanem AliExpressu. 10 na AliExpressie i mam je porozkładane wszędzie, bo te nowe lusterka, te nowe 4K kamery, które tutaj, do której teraz gadam, no niestety po momencie wyłączenia muszę założyć taki dekielek i musi się zrobić ciemno. Natomiast no, te dekielki, jak miałem jeden, to cały czas były gubione, był ten jeden dekielek, więc teraz mam 10-11 takich dekielków i mam nadzieję, że już nigdy ich nie zgubię. Słuchajcie, jeszcze raz, w tym momencie lista patronów, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, namawiam do wspierania, namawiam do zostawienia subskrypcji, namawiam do tego, ażebyście uczestniczyli w tym kanale, pisząc komentarze, zostawiając lajki, udzielając się na grupach, zadając pytania, pomagając sobie na grupie Fogowicze. Osoby, które są w tym momencie widoczne na tutaj, wiecie, no na listach, to są osoby, dzięki którym, jak powiedziałem na samym początku, wszyscy oglądają filmiki o gitarach. Często, gęsto. Końcówka samochodowa albo samolotowa z Muzeum Niemieckiego. Wasze końcówki czekają na dysku, doczekają się w końcu. Czekam na wasze nowe yo. Mieli rozmach, skurwysyny. Duże te auta kiedyś produkowali. Niewygodne, totalnie w ogóle absurdalnie zbudowane, ale wielkie samochody były, nie? Simple System tutaj na przykład jest, słuchajcie, no to jest mała ciężaróweczka, samochód dwuosobowy. Jednak teraz trochę bardziej to jest poupychane. Ten jeszcze ma opłacony podatek do 94 roku, też nieźle. Indian, tam jakiś Harley, jak ktoś lubi motorki, to też jest możliwość ogarnięcia motorku. Tutaj piękny Cadillac. Fajna taka półeczka, nie wiem, szkoda, że one nie są takie, że sobie można jeszcze przełączać pomiędzy nimi, ale jest też jakiś taki trend w takich muzealnych sytuacjach, że te samochody no, potrafią być na takich półkach po prostu. Nie wiem, czy to są wszystko Chevrolety, chyba nie, chyba to tak nie wygląda, no ale generalnie amerykańska motoryzacja. Może raz na jakiś czas je po prostu zmieniają i jeden stoi na dole, drugi na górze w różnych okresach czasu.